Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj kukukaka! Ło, małpka! Czyli kontynuujemy nasze chińskie znaki zodiaku. Teraz padło na małpkę. Radosna. To zaczynamy. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko 3,5 mm i do tego dwa kolory włóczki, czyli główny, brązowy i no u mnie już niecały, taki beżowy można powiedzieć, ale jego będzie dużo mniej. Oba te kolory to włóczka Opus Natura Extra Cotton, czyli idealne połączenie na maskotki, bawełna i poliakryl, fajna, gładka, wytrzymała, można ją prać w pralce. Czego chcieć więcej. Można jeszcze użyć kawałek czarnej włóczki, ale o tym na pewno będę mówiła w trakcie. Co jeszcze? Oczywiście wypełnienie, czyli kulka silikonowa. Pamiętamy, że do maskotek nie używamy żadnej waty, bo wata po zmoczeniu nie wraca do swojego kształtu, a kulka silikonowa jak najbardziej nie przyjmuje wody, więc nawet po zmoczeniu jest elastyczna i wraca do swojego pierwotnego kształtu. Gdzie można ją znaleźć? Pasmanteriach i co ciekawe często w sklepach z wyposażeniem do domu, w takich wypełnieniach do poduszek ozdobnych. Tam jest też kulka silikonowa, może być też napisane rurka silikonowa. Na co zwracać uwagę jeżeli chcemy kupować jako wypełnienie do poduszek, żeby w środku nie było tam żadnej takiej postrzępionej gąbki, bo to już nie to samo. Kulka silikonowa najlepsza i jedyna, która nadaje się do wypełnienia, nie uczula i tak jak mówiłam, wraca do swojego kształtu po zmoczeniu. Co jeszcze dzisiaj nam się przyda? Oczywiście ostre nożyczki, igiełka do zszycia, do połączenia części naszej małpki i jeszcze znaczniki. I teraz tak, znaczniki mogą być takiej postaci plastikowych znaczników, ale ja zazwyczaj używam kordonka albo nitki, która, zobaczcie, z rzędu na rząd, raz do tyłu, raz do przodu przekładam, później jednym ruchem wyjmuję i ten znacznik jest dużo fajniejszy, bo po pierwsze nie trzeba go odpinać, przypinać, a po drugie dużo łatwiej liczy nam się rzędy, jak jest taki znacznik. Bez czego jeszcze dzisiaj się nie obejdziemy? Znaczy się obejdziemy się, ale fajnie będzie, jak te oczy się tutaj pojawią w takiej formie. To są bezpieczne oczy, rozmiar 8 mm. Oczywiście, jak zawsze, pokażę, jak je zamontować, więc nie ma się o co tutaj martwić. To co? Mam wszystko? Aha, link do włóczek oczywiście w opisie tego filmiku. Zaczynamy. Ok, zaczynamy od jasnego koloru, bo pierwsze tutaj będą łapki, czyli najpierw zrobimy łapki, a dopiero później zrobimy pozostałe części ciała naszej małpki. Więc bierzemy i rozpoczynamy od Magic Ringa. Hop. I od razu mówię, cały film na Magic Ringa tutaj oraz w opisie tego filmiku. Hop, hop, hop. I robimy 6 półsłupków na Magic Ringu. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Bierzemy, ściągamy sobie za tą niteczkę. Teraz zakładam znacznik. Zobaczcie, krótszym do tyłu i co najważniejsze, nitka robocza jest pod znacznikiem. Hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To jest moje pierwsze oczko. I teraz w każdym oczku robimy po jednym półsłupku w 3 kolejnych rzędach, czyli ten rząd, który jest teraz, to jest pierwszy rząd. Później w drugim rzędzie też robimy pojedynczo i w trzecim rzędzie to jest drugi, w trzecim oraz w czwartym. No, czyli 4 łącznie będzie miało rzędy tutaj, ta część naszej łapki jasna, bo Magic Ring to jest liczone jako pierwszy rząd. Widzieliście? Wszystkie oczka po jednym półsłupku. Teraz sobie zarzucam znacznik, hop, do tyłu i znowu robię
I tak jak mówiłam, w tym rzędzie i jeszcze w kolejnym robimy wszystkie oczka pojedynczo, tak żeby w tych rzędach było po 6 półsłupków. Więc powtarzamy ten rząd i jeszcze jeden i tam się też na końcu spotykamy. Ok, gdy już skończymy ten 4. już łącznie rząd, to zmieniamy kolor. I teraz w jaki sposób zmieniamy kolor? Patrzymy sobie, gdzie jest ten ostatni półsłupek i wyjmujemy, troszkę mocniej możemy wyciągnąć sobie oczko, wyjmujemy szydełko i wkładamy szydełko pod te 2 nitki tutaj, czyli hop, pod jedną i pod drugą. Tak, czyli jakby w środek półsłupka. Teraz robimy sobie narzut. Żadnych oczek, zobaczcie, tu jest jedna nitka. Hop, wyciągam i mam. I teraz przerzucam sobie już znacznik tutaj normalnie. Hop. I zaczynam robić rząd już tym kolorem. Dodatkowo będziemy także dodawać, bo musimy powiększyć tutaj naszą łapeczkę. Czyli tak, układam sobie, zobaczcie, tutaj układam też ciemny, żeby od razu go chwycić i będę także dodawała. Czyli tak, w pierwszym robię normalny półsłupek i teraz co drugie oczko będę dodawała, czyli pierwszy jest normalny, a drugi to dodawanie, czyli wbijam się, hop, robię jeden półsłupek, a żeby dodać muszę zrobić jeszcze jeden w tym samym oczku, czyli wbijam się i robię drugi półsłupek, hop. Już ta nitka może sobie tutaj iść dalej. Tą jasną możemy sobie już odciąć, bo ona nam się tutaj do niczego nie przyda. Biorę, odcinam i idę dalej. Więc w kolejnym oczku teraz będzie znowu jeden półsłupek. Hop. W kolejnym jest dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki. Raz i 2. Tutaj znowu jest półsłupek. I w ostatnim znowu 2 półsłupki. Jak widać, wystaje nam tutaj oczko, to, które było wcześniej. Spokojnie możemy je wziąć i wyjąć, czyli wciągnę sobie tutaj i wyciągam. Tu się nic nam nie spruje, ponieważ wbiliśmy już wcześniej ciemną włóczkę. Oczywiście sobie przerzucam i teraz robię powtarzanie aż do rzędu 14, czyli wszystkie oczka przerabiam pojedynczo, czyli jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu rzędu 14 i takie łapki robimy 4, czyli wszystkie łapki naszej tutaj, naszej małpki będą dokładnie takie same, więc robimy 4 takie łapki i spotykamy się już na końcu rzędu 14. Pamiętamy, teraz jest po 9 półsłupków, więc robimy po 9 półsłupków aż do rzędu 14 i na końcu rzędu 14 się spotykamy. Ok, łapka skończona i na samym końcu robimy tutaj sobie w miejscu, gdzie jest znacznik, robimy oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, wyciągam i wyciągam. Ten znacznik już nie ma tutaj znaczenia, czy on będzie pod spodem, czy nie, ponieważ zaraz go po prostu wyjmiemy. Hop, naciągamy i odcinamy włóczkę, ale musimy jeszcze zostawić odpowiednią ilość do przyszycia. Więc tak, owijamy raz i obwijamy drugi raz. I teraz wiemy, że ta ilość, która tutaj jest odwinięta, to jest idealna ilość do przyszycia, więc kawałek dalej za tym mogę sobie już odciąć tą włóczkę i mam łapkę. Znacznik, hop, jeszcze nitkę wyjmuję w górę, czyli oczko i znacznik też mogę już wyciągnąć. Hop, wyciągnięty. Oczywiście takie łapki mamy już 4. Hop, 4 łapeczki, małpeczki. Nawet się rymuje. No to teraz zróbmy ogon i dopiero wtedy przejdziemy do ciałka i głowy. Ok, jak ogon, to oczywiście już ciemny kolor i zaczynamy go dokładnie tak jak łapeczki, czyli Magic Ring z 6 półsłupków. Hop. Raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Biorę, ściągam i teraz robię powtarzanie aż do 20 rzędu,
Co to znaczy? Że wszystkie kolejne rzędy będą miały po 6 półsłupków, czyli nic nie dodajemy tutaj, nie powiększamy tej naszej robótki. O, tutaj pierwsze oczko zawsze jest trochę ciaśniejsze. O. Tylko przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo aż do 20 rzędu. Dzięki temu ten ogon będzie długi i smukły. Więc hop. Pamiętamy o liczeniu rzędów. Oczywiście ten ogon może być także dłuższy. Ja tutaj tak zasugerowałam, żeby zrobić 20 rzędów, ale jeżeli chcecie, to oczywiście ogon można zrobić dłuższy. Zobaczcie, ja po prostu teraz przerzucę sobie znacznik i zacznę kolejny rząd. Oczywiście bez żadnego dodawania. On za chwilę sobie ładny kształt tutaj już uzyska przy powtarzaniu. O, coś mi się tutaj pociągnęło. Okej. No dobra, więc powtarzamy i spotykamy się na końcu rzędu 20. Ok, ja już mam zrobiony, nawet odcięłam sobie włóczkę, troszkę za dużo, ale jest. 20 rzędów, przyjemny ogonek. Można sobie do niego na przykład, żeby go ukształtować, włożyć drucik kreatywny. On wtedy pomoże nam w ułożeniu tego ogona. On w miarę będzie się też układał bez tego drucika, no ale wiadomo jak to jest. Gdyby był drucik, to w taki sposób nawet by się sam trzymał, a tak, no zawsze będzie się troszkę obwijał. Co oczywiście robimy na końcu także oczko ścisłe, czyli dokładnie tak samo jak przy łapce. Wyjmujemy sobie, wyjmujemy znacznik, mamy ogon, mamy łapki, więc przejdźmy może do głowy. Ok, do głowy bierzemy ciemny brązowy i zaczynamy tak, znowu Magic Ringiem z 6 półsłupków. Tak trochę standardowo, ale zobaczcie, że tym razem będzie inny kształt. Więc hop, hop i 6 półsłupków. Raz. No, włóczko. 2, 3, 4, 5 i 6. Biorę, ściągam, nakładam znacznik, ale tym razem nie ma powtarzania. Tym razem od razu zaczynamy dodawać. Patrzymy sobie, gdzie jest pierwsze oczko. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Wbijamy się i robimy dodawanie w każdym oczku, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki. Raz i 2. No i znowu. Hop, 1 i 2. I tak powtarzamy do końca rzędu. Ok. Trzeci rząd, no bo pamiętamy, że Magic Ring jest jako nasz pierwszy rząd. Trzeci rząd to też dodawanie, ale tym razem to będzie dodawanie co drugie oczko. Czyli w pierwszym robimy półsłupek, a dopiero w drugim robimy dodawanie. Czyli hop, 1 i drugi. I taką sekwencję, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, jak widzicie, powtarzamy do końca rzędu. Dzięki temu z 12 zrobi nam się na koniec rzędu 18 półsłupków i tam też się spotykamy, czyli pamiętamy 1 i dodawanie, 1 i dodawanie, 1 i dodawanie. Znacznik przerzucony już od tyłu do przodu i w kolejnym rzędzie, czyli to jest już nasz czwarty rząd, robimy dodawanie w każdym trzecim oczku, czyli w pierwszym jest półsłupek, w drugim jest półsłupek, a dopiero w trzecim robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Raz i 2. I tak samo jak w poprzednim rzędzie, tutaj też powtarzamy do końca rzędu, czyli teraz będzie 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak do końca rzędu i tam się też spotykamy. Dzięki temu, że dodajemy to na koniec rzędu zamiast 18 będzie już łącznie 24 półsłupki i tam się też spotykamy.
Ok, po tym czwartym rzędzie, zobaczcie jak ładnie widać w ogóle znacznik, że widać, że tu jest drugi skończony, a tu jest czwarty. Jeżeli układacie znacznik dokładnie, tak jak wcześniej pokazałam, to zawsze parzysty rząd, właśnie zakończenie parzystego rzędu jest tutaj oznaczone na zewnątrz znacznikiem. Ok, teraz mamy ostatni rząd dodawania, czyli tak jak wcześniej było 1, 1, 2, tak teraz będzie 1, 1, 1, 2, czyli 3 półsłupki i dodawanie. Dzięki temu w tym rzędzie, czyli w rzędzie 5, na końcu zrobi nam się łącznie 30 półsłupków i to będzie już najszerszy moment głowy naszej małpeczki, już nie będzie większa. Więc powtarzamy jeszcze raz, mówię 1, 1, 1, 2, czyli zwykły półsłupek, zwykły półsłupek, zwykły półsłupek, a dopiero w czwartym oczku dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku i oczywiście spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, tak jak mówiłam, to było ostatnie dodawanie i teraz w rzędzie 6, 7 oraz 8, czyli w 3 kolejnych rzędach robimy powtarzanie, czyli tak jak wcześniej przy łapeczkach po prostu powtarzamy rzędy bez jakiegokolwiek dodawania, czyli przerabiamy w kolejnych 3 rzędach po 30 półsłupków. Dzięki temu kształt naszej głowy zacznie się zaokrąglać, a nie będzie rósł jeszcze w górę cały czas. Zobaczcie, wystarczyło, że już zrobiłam parę, a już kształt zaczyna nie być taki zupełnie płaski, tylko już się zaokrągla, ponieważ nic nie dodaje. Więc 6, 7, 8 rząd przerabiamy po 30 półsłupków, czyli wszystkie oczka pojedynczymi półsłupkami i spotykamy się na końcu rzędu 8. Ok, jak widać, na końcu 8 rzędu mamy taki etap miseczki, jak ja to zawsze nazywam. I teraz w rzędzie 9 będziemy dodawać, ale dodamy tylko 2 oczka. Po to, żeby uzyskać 32. Zobaczycie, po co na końcu jeszcze tutaj tej głowy będzie nam to potrzebne. Ok, więc teraz dodamy je oczywiście równo po 2 stronach i teraz musimy zrobić aż 14 półsłupków. Dlaczego? No bo 30 na pół to 15, a w tym 15 będziemy robić dodawanie, więc robimy 14, czyli połowę. Ja tu ciut przyspieszę. Ok, 14 i w 15 robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku i jak się można domyśleć, do końca robimy to samo, czyli znowu 14 i dodawanie to będzie już w ostatnim oczku i tam się też spotykamy. Po tym dodaniu 2 oczek, znowu w kolejnych 3 rzędach robimy powtarzanie, czyli w 10, w 11 oraz w 12. Znowu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, tym razem jest ich 32 w tych rzędach, więc przerabiamy 3 rzędy po 32 półsłupeczki i spotykamy się na końcu rzędu 12. Ok, po tym powtarzaniu przyszedł czas na zamykanie naszej głowy. I pierwszy rząd teraz będzie odejmowania, czyli rząd 13 to jest pierwszy rząd odejmowania. I teraz będziemy odejmować po 8 oczek w rzędzie, czyli robimy 2 półsłupki, raz i 2, a kolejne 2 łączymy, czyli tak, nie wbijamy się już w całość, a wbijamy się tylko w tą przednią nitkę, bez wyciągania wbijamy się w kolejne oczko tylko pod przednią nitkę, robimy narzut, przeciągamy tylko przez to, co było wbite i narzut przez 2. I dzięki temu właśnie został zrobiony półsłupek, który łączy nam 2 kolejne oczka. I dalej znowu to powtarzamy, czyli znowu jest półsłupek, półsłupek i kolejne 2 oczka znowu odejmujemy, czyli łączymy za przednią nitkę, tworząc półsłupek. Powtarzamy to oczywiście do końca rzędu i wtedy na końcu rzędu powinno nam wyjść łącznie 24 półsłupki. Ok, zanim przejdziemy do kolejnego rzędu odejmowania, zamontujemy sobie teraz oczy. Ja już mam tutaj włożone jedno oko
I teraz tak, w którym to jest miejscu? To jest, patrzymy sobie i liczymy rzędy. Jest 2, 4, 6, 8, czyli między 8 a 9 rzędem. Znacznik mam tutaj gdzieś dalej, bo to jest, to będzie, jak się patrzy tak, to będzie lewe oko, a jak patrzymy, no to prawe. I teraz, gdzie drugie? Drugie robimy w odległości 5 przestrzeni, czyli przestrzenie to są miejsca, gdzie byśmy włożyli kolejne oko, czyli jest 1, 2, 3, jest tak, 1, 2, 3, 4 i 5, tak? Czyli 5 miejsc, to tak jakby też 5 półsłupków, tak? Mamy 1, 2, 3, 4, 5 półsłupków i za tym 5 półsłupkiem wkładamy kolejne oko. No ale to nie są założone oczy, to są na razie włożone, nie są jeszcze zabezpieczone. Teraz weźmiemy sobie zatyczki i zabezpieczymy. Zabezpieczamy je od lewej strony. Zobaczcie, teraz wyszły mi tutaj takie dwa końcówki oka od środka z takimi ząbkami i na to zakładamy zatyczkę, czyli hop, nakładam i teraz ten ząbek musi przejść. Troszkę mocniej przyciskamy i przechodzi. To samo z drugim okiem, hop, troszkę mocniej i ona powinna przejść. Nie cofnie się, no bo tutaj ten, dzisiaj mi słów coś brakuje, ten ząbek, który tutaj jest, on nie pozwoli na to, żeby ta zatyczka nam się cofnęła. Ok, mamy włożone między 8 a 9 rzędem, przypominam, i w odległości 5 przestrzeni. Czyli bierzemy teraz szydełko i robimy kolejny rząd odejmowania. Hop, znacznik przerzucony, już jest tutaj do przodu. I teraz tak, tu robiliśmy 2 i odejmowanie, to w kolejnym rzędzie mamy 1 półsłupek i odejmowanie. Tu widać, jak jesteśmy blisko końca. Czyli teraz jest 1 półsłupek zwykły, hop, a kolejne 2 oczka łączymy, odejmując dokładnie tak samo, jak było to w poprzednim rzędzie. I znowu 1 półsłupek i znowu odejmowanie. Czyli to powtarzamy do końca rzędu i tam się też oczywiście spotykamy. Ok, zanim przejdziemy do praktycznie ostatniego rzędu odejmowania, jak widzicie, ja już włożyłam tutaj wypełnienie. Co jest ważne? Wkładamy tak, żeby można było dopchnąć i żeby nie było tutaj aż po same brzegi, bo wtedy będzie nam wchodziło pomiędzy półsłupki, a nie o to nam chodzi. Jak robimy ten ostatni rząd odejmowania? Po prostu łapiemy każde kolejne 2, czyli tutaj nie robimy zwykłych półsłupków, tak? Po prostu każdy kolejny, pierwszy z drugim, trzeci z czwartym i tak dalej łączymy, odejmując i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, gdy już odejmiemy ostatnie oczka, zostaje nam niewielka przestrzeń. W tej przestrzeni jeszcze zmieści się w miarę na przykład mały palec, więc można dopchnąć jeszcze troszkę wypełnienia. Jak już dopchniemy, to wyciągamy troszkę sobie oczko i odcinamy sobie kawałek dalej włóczkę. Ta włóczka to nie będzie ilość włóczki do przyszycia, tylko ona jest tylko do zamknięcia naszej głowy. Biorę szydełko, zamieniam na igiełkę i uwaga, w każde z tych oczek, tutaj powinno być ich łącznie 8, wkładamy od wewnątrz do zewnątrz, tak? Hop i przekładamy, nie zaciskamy nic. Hop. I ostatnie. I teraz dopiero przytrzymuję sobie kciukiem i mocno, mocno ściągam. Hop. Zamknięte. Troszkę wypełnienia mi wyszło, ale to nie szkodzi. Zaraz będę mogła sobie je tutaj, albo mocniej sobie jeszcze zamknę. O. I tak to miejsce, dokładnie to miejsce schowa nam się, gdy będziemy przyszywać ciałko naszej małpeczki, więc spokojnie można je zostawić. I nitkę możemy sobie przewlec tu do tyłu. Ona może sobie tutaj czekać na
nitkę od uszu. O, zostało mi, widzicie? Zaraz sobie to poprawię. I później sobie ją zwiążemy. Ok, więc teraz mamy oczy, ale tak łyso bez pyszczka, więc póki co nie wygląda małpkowato, więc teraz bierzemy jasną włóczkę, zrobimy jej pyszczek, później uszy i na końcu dopiero ciałko. Ok, co prawda do stworzenia uszu będą nam potrzebne obydwa kolory, ale obydwie części, które będziemy robić do jednego i do drugiego ucha, będą wyglądały praktycznie tak samo. Różnica będzie taka, że od jasnej części obetniemy nitkę, a tą ciemną włóczką będziemy dokańczać nasze ucho. Więc zaczynamy. Zaczynamy od Magic Ringa. O, najpierw łapię ostrość. Mam. Więc zaczynam od Magic Ringa. Tak, Magic Ring z 6 półsłupków, czyli standardowo. Hop, i 6 półsłupków. Raz, dwa, i 6. Trochę mi się tutaj pokręciło. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Biorę, ściągam i teraz w kolejnym rzędzie robię dodawanie w każdym oczku. To już dzisiaj było, więc w każdym z tych 6 oczek robimy po prostu po 2 półsłupki. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i 6. Ja robię tutaj, tutaj coś bardzo ciasno na początku zrobiłam, już widzę. Nie wiem, czy nie będę musiała zaraz poprawić sobie. Ok, więc w każdym robimy 2 pół... W każdym robimy 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy zamiast 6, a raczej z 6 zrobi nam się 12 półsłupków. Ok, i to tyle. Więc teraz robimy drugi taki. Tu możemy już odciąć. Hop. Ta nitka nam się nie przyda, a możemy nią zrobić sobie tutaj oczko ścisłe, czyli wbijam narzut, przeciągam. Znacznik wyjmuję, a nitkę, która jest tutaj, mogę sobie przeciągnąć do tyłu. Więc teraz robimy drugie takie, ale z ciemnej włóczki. Ja oczywiście już mam przygotowane. Hop, jasne, ciemne i robimy. Teraz tak, musimy je tak do siebie przyłożyć, żeby one do siebie były lewą stroną, tak żeby z każdej strony wystawała nam prawa strona robótki. I teraz bierzemy i robimy trzeci rząd, który już jest jednocześnie wspólnym rzędem połączenia. Jednocześnie łączymy i dodajemy. Czyli łączymy tak, wbijam się w oczko ciemnej i jednocześnie wbijam się w oczko na jasnej włóczce i robię pierwszy półsłupek. Drugie oczko łączę też, hop, przebijam się, ale jednocześnie robię tutaj dodawanie, czyli od razu 2 półsłupki. Jeden i drugi w tych samych oczkach, hop. Możemy sobie tutaj oczywiście zaznaczyć znacznikiem, żebyśmy wiedzieli, dokąd musimy dojść, ale ja myślę, że bez problemu będzie też widać, bo tutaj jednocześnie łączymy. Więc robimy tak do końca. Pamiętamy, że co drugie oczko dodajemy, czyli co drugie oczko są 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Widzicie, jak się ładnie łączy? Ok, mi już zostało ostatni półsłupek i dodawanie, ale jeszcze mam tutaj te nitki. Te nitki można po prostu troszkę skrócić. Hop. A to, co nam tutaj wystaje, po prostu schować między te dwie części. Dzięki temu nic nam się tutaj nie spruje i będzie ładnie. Więc biorę ostatnie już jeden. Patrzę z drugiej strony. Hop i... No, to nie jest to. To jest to. Hop. I ostatnie, czyli dodawanie. 1 i 2. I robię oczko ścisłe na końcu, czyli narzut, przeciągam i zostawiam sobie nitkę do przyszycia. Nie za długa, nie za krótka. Hop, po odcięciu wyciągam oczko w górę i mam ładne ucho. Oczywiście uszy razy 2. Ja już tutaj mam drugie też przygotowane. Hop. No dobra, to zaczynamy. Zróbmy jeszcze pyszczek, a dopiero później ciałko.
Do pyszczka bierzemy jasną włóczkę, czyli jasny pyszczek będzie miała nasza małpeczka. I zaczynamy od łapania ostrości. Zaczynamy Magic Ringiem z 6. Hop, 6 półsłupeczków. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Biorę, ściągam, nakładam sobie znacznik i robię dodawanie w każdym, czyli w każdym oczku robię 2 półsłupki. O, pierwsze oczko jak zwykle ciasno, więc przerabiamy po 2 półsłupki w każdym rzędzie i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Spokojnie, pyszczek ma tylko 5 rzędów. Ok, teraz zrobimy jeszcze jeden rząd dodawania, czyli będziemy dodawać co drugie oczko, czyli tak, w pierwszym robimy półsłupek, a w drugim oczku robimy dodawanie i powtarzamy to do końca rzędu. Dzięki temu z 12 zrobi nam się 18 na koniec rzędu i wtedy będziemy mieli już najszerszą część naszego pyszczka. Więc tak jak mówię, 1, dodawanie, 1, dodawanie, 1, dodawanie, albo 1, 2, 1, 2, 1, 2, jak chcecie, ważne, żeby dobrze zrobić. Przekładamy sobie znacznik do przodu i robimy 2 rzędy powtarzania, czyli wszystkie oczka pojedynczo, czyli zarówno w rzędzie 4, jak i w rzędzie 5 robimy po 18 półsłupków, wtedy nam się zrobi taka mini miseczka, czyli odpowiedni kształt, czyli pojedynczo 18 w 4 i 18 w 5 i tam też się spotykamy. Ok, mamy skończone, zobaczcie, efekt miseczki, ja już mam tutaj spłaszczone, ale to dopiero przy przyszywaniu. Co na końcu? Na końcu robimy oczywiście oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, przeciągam, przeciągam, hop, obwijam sobie 2 razy, czyli raz i no i 2, coś mi się tutaj zahacza i kawałek dalej możemy już sobie odciąć włóczkę i ta ilość na pewno spokojnie nam starczy na przyszycie. No dobra, można tu już oczywiście wyjąć znacznik i została nam ostatnia część, a jak będziemy przyszywać, to po prostu lekko spłaszczymy, to nie będzie okrągłe, tylko lekko spłaszczone. Zostało nam ciałko, więc bierzemy ciemną włóczkę do ręki. Ok, tak jak mówiłam, została nam ostatnia, największa część naszej małpki, czyli ciałko. Niby największa, a jednak ma mniej rzędów niż ogon, bo będzie miało łącznie tylko 17, rzędów. Zaczynamy oczywiście od Magic Ringa, tak standardowo Magic Ring z 6 półsłupków. Hop, raz, 2, hop, 6. Bierzemy, ściągamy, nakładam znacznik i w każdym, no ostrości, bez jaj. I teraz znowu w każdym oczku, patrzę sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6, to jest moje pierwsze oczko. W każdym oczku robię dodawanie, czyli po 2 półsłupki w każdym oczku. Dzięki temu z 6 zrobi nam się 12, a my spotykamy się na końcu tego rzędu. Hop 1, hop 2, więc przerabiamy aż dotąd. Ok, znacznik przerzucony do tyłu, zaczynamy rząd 3 i teraz będzie dodawanie co drugie oczko, czyli w pierwszym półsłupek, a w drugim oczku dodawanie i tak na przemian robimy do końca rzędu. Na końcu rzędu powinno być łącznie 18 półsłupków i tam też się spotykamy. Rząd 4 to także dodawanie, ale spokojnie, jeszcze tylko jeden rząd dodawania oprócz tego i będziemy
kończyć to powiększanie. Więc teraz robimy co trzecie oczko w każdym trzecim oczku, czyli robimy 2 zwykłe półsłupki, pierwszy i obok drugi, a dopiero w trzecim robimy dodawanie, czyli hop, raz i 2 i powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, spotykamy się na końcu. Piąty rząd to ostatni rząd dodawania. Fajnie, nie? Więc już nie będzie szersze. Robimy 3 zwykłe półsłupki, a dopiero w czwartym oczku dodajemy, czyli hop, raz, 2 i 3 i dopiero w czwartym oczku robię 2 półsłupki, dzięki temu dodaję. I oczywiście tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu. Na końcu tego rzędu powinniśmy mieć łącznie 30 półsłupeczków, więc robimy raz, 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 2, raz, 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 2, albo 1, 1, 1, 2, albo zwykły, zwykły, zwykły dodawanie, jak chcecie. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym dodawaniu, już ostatnim naszym, w kolejnych 5 rzędach, czyli 6, 7, 8, 9 oraz 10, 5 rzędów, robimy powtarzanie, czyli powtarzamy po 30 półsłupków w każdym z tych rzędów i spotykamy się na końcu rzędu 10. Mówię jeszcze raz, po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli łącznie 30 w każdym rzędzie i spotykamy się na końcu rzędu 10. Ok, mamy zrobione 10 rzędów i teraz w rzędzie 11 robimy odejmowanie. Będziemy tak po troszku odejmować, żeby ładny kształt nam powstał. Więc robimy teraz 3 półsłupki, hop, raz, 2 i 3 i odejmujemy, czyli łączymy zaprzednie oczko, hop, raz i kolejne zaprzednie. Co to znaczy zaprzednie? Że nie wbijamy się w całość, tylko wbijamy się tylko w tą nitkę z przodu, raz, 2, narzut, wyciągam i narzut przez 2. I tak powtarzam do końca rzędu, czyli znowu będzie raz, 2, 3, a czwarte oczko z piątym oczkiem łączymy odejmując. Dzięki temu z 30 zajdziemy do 24 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu. Pamiętamy 3 odejmowanie, 3 odejmowanie, 3 odejmowanie. Po tym odejmowaniu 2 kolejne rzędy, czyli rząd 12 oraz 13 to są rzędy powtarzania, czyli tak jak wcześniej po prostu przerabiamy po jednym półsłupku w każdym oczku i spotykamy się na końcu rzędu 13. W każdym z tych rzędów będą po 24 półsłupki. Ok, rząd 14 to jest kolejny rząd odejmowania, bo nadal mamy za duże to ciałko. I teraz robimy 2 półsłupki, czyli hop, raz, 2, a trzecie oczko z czwartym oczkiem łączymy odejmując i dzięki temu, jak powtórzymy to 6 razy w tym rzędzie, to na końcu tego rzędu będzie 18 półsłupków, więc odejmujemy łącząc oczko trzecie z czwartym i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, rząd 15 i rząd 16 to podobnie jak wcześniej rzędy powtarzania, tyle że teraz mamy do powtórzenia tylko 18 półsłupków w każdym z tych rzędów, więc przerabiamy wszystko pojedynczo i spotykamy się na końcu rzędu 16, czyli 15 i 16 i tam się widzimy. Ok, został nam już tylko rząd 17. 17 rząd to rząd odejmowania, żeby nam się jeszcze troszkę tutaj zmniejszyło, więc teraz robimy półsłupek, a kolejne dwa oczka łączymy odejmując i tak robimy na przemian, czyli znowu półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Zostało tak naprawdę już nam tylko zszycie. Na końcu robimy oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, wyciągam, wyciągam, hop, teraz biorę, obwijam tutaj z 2 razy, raz i 2 i kawałek dalej odcinam nitkę, hop, wyjmuję tą nitkę oczywiście do góry, wyjmuję znacznik i wypełniam. Ok, więc mamy ciałko, nóżki, rączki, ogonek, głowa, uszy, o, głowa nam się próbuje przeturlać gdzieś i pyszczek.
Można jeszcze oczywiście sobie na przykład zrobić tutaj brzuszek i tak samo będzie Magic Ring z 6, później dodawanie do 12 i do 18, czyli podobnie jak pyszczek i po prostu zrobić tutaj jako brzuszek. To już są takie opcje dowolne. Ok, zostało nam tylko zszycie. Pokażę Wam tutaj na głowie, jak przyszywamy pyszczek, no bo pyszczek ogólnie wyszedł nam okrągły, ale ja nie chcę, żeby on był okrągły, ja chcę, żeby on był na płasko, więc lekko go spłaszczam, mogę go sobie przyczepić jeszcze szpileczkami, ale nie muszę. Igiełka i znowu ostrość mi uciekła. I teraz tak, chciałabym, żeby, no może inaczej. No widzę, że ciałko ściąga mi ostrość, o. Chciałabym, żeby to połączenie zostało mi na dole, żeby ono było jak najmniej widoczne. Zobaczcie, na dole, na środku i teraz patrząc, żeby nie było okrągłe, tylko cały czas lekko jajowate, przyszywam. W jaki sposób? Po prostu raz pod półsłupek, hop, a raz pod oczko tutaj na końcu naszego pyszczka, tak? I w taki sposób obrabiamy tutaj dookoła, regularnie sprawdzając, czy nam się tutaj nic nie przesuwa i łączymy. Najlepiej, żeby nie ominąć żadnego oczka. Oczywiście jak ominiemy gdzieś jedno oczko, to krzywda nam się nie stanie i nie będzie tego widać. Pamiętamy także o wypełnieniu. Wypełnienie wkładamy dopiero jak już będziemy przy końcu. Oczywiście tak, żeby w miarę nam się palec jeszcze tu zmieścił, albo na przykład można też kredeczką tylko dopchnąć. Więc sprawdzamy, przyszywamy i to właśnie w taki sposób. W jaki sposób będziemy przyczepiać głowę? No bo jak już przy przyszywaniu jesteśmy, no to pokażę Wam wszystko. Dokładnie tak samo, tylko że już pod spodem. I tak samo mamy tutaj oczka końcowe, tutaj mamy półsłupki, więc tak samo można to połączyć. Łapki. Łapki możemy połączyć albo tak na okrągło, czyli żeby one tak zawsze sobie odstawały, albo na płasko, czyli przyszywając od razu będziemy się przebijać igłą przez obydwie te części. Przez to będzie ona płaska i będzie mogła tak sobie latać na boczki. Oczywiście możemy też na okrągło, wtedy każde oczko oddzielnie trzeba tak samo przyszyć tutaj pod półsłupki. Uszy są tak naprawdę w miarę tutaj na płasko, czyli bierzemy sobie tutaj z 3 oczka i łączymy je, tak żeby tutaj ładnie nam się ułożyło to uszko, tak samo pod półsłupki, pod oczka, więc tutaj dużej filozofii nie ma. To co? Zszywamy i spotykamy się już na podsumowaniu. Ok, moja małpka jest już prawie skończona. Z tyłu zostawiłam specjalnie podwójną nitkę i pojedynczą, żeby pokazać Wam, jak schować takie nitki. To są nitki od uszu, czyli każdą przewlekłam tak blisko, przebiłam igłą, żeby były obydwie w jednej przestrzeni. Teraz jak już mam je w jednej przestrzeni, to robię supełek, czyli hop, raz związuję i drugi raz związuję i nawlekam na igłę jedną włóczkę, jedną stronę, wbijam się w to miejsce, skąd one wychodzą i przebijam gdzieś dalej. Z drugą robię dokładnie to samo, czyli nawlekam i przebijam gdzieś, oczywiście w to samo miejsce znowu i przebijam gdzieś dalej. Hop. Teraz mogę je jeszcze troszkę ściągnąć, żeby supełek się mocniej związał. Napinam, odcinam i to samo tutaj, napinam, odcinam i nie widać, że tu cokolwiek było. Dobra, a jak mam pojedynczą, to co robię? Jak mam pojedynczą, to tak samo. Najpierw nawlekam i teraz tak, wbijam się w miejsce, z którego wychodzi i przebijam się pod najbliższym półsłupkiem. Teraz nawijam, raczej przewijam pod igłą włóczkę, przeciągam ją do końca, hop, i wbijam się w to moje początkowe miejsce, nie z którego teraz wyszła, tylko to moje początkowe i też gdzieś dalej przebijam się i ciągnę. I tu mi się ładny supełek robi, który się wciąga i go nie widać. Ok, tak samo jak przy podwójnych, biorę, napinam, obcinam. No niby skończone, ale jakaś
brakuje jej jakiegoś uśmiechu, noska. Do tego mogę użyć kawałek mojej brązowej nitki, która mi została. Hop. I uwaga, biorę i wbijam się w brązowej części. Dopiero teraz przechodzę sobie tutaj na tą jasną, albo troszkę bliżej. O! Wyciągam, ale nie za mocno, żeby zostawić nadal miejsce do związania nitki i robię jej nosek, czyli jedną kreskę, a kawałek dalej robię, zobaczcie, jest jedna kreska bez łapki, hop, jedna kreska i hop, druga kreska, a na dole mogę zrobić jeszcze jej uśmieszek, czyli znowu się przebijam i zobaczcie, mogę jeszcze tutaj dalej nawet, o, i robię jej uśmieszek. Nie musi być równiutki. I wbijam się z powrotem, wracam, zobaczcie, żeby się przebić do tej początkowej nitki. O, od razu jak inaczej wygląda z tym uśmiechem. I związuję i chowam. I tak naprawdę moja małpka jest już skończona. Można jej jeszcze tutaj zrobić białe niteczki przy oczach. Dzięki temu, tak zobaczcie, przyłożę sobie nawet. Dzięki temu od razu to oko też będzie wyglądało inaczej. Zobaczcie, wystarczy przyłożyć nitkę, a już to oko wygląda inaczej. Można, nie trzeba. Tu już zostawiam Wam pole do popisu. Zobaczcie, moje łapki nie są wypełnione, więc się fajnie wyginają w każdą stronę. Co jeszcze można zrobić? Można też jej zrobić tak długie rączki, żeby dało się ją gdzieś przywiązać. Więc nie 20 rzędów, a na przykład 50 rzędów. I wtedy te rączki będą takie długie i będzie można gdzieś ją doczepić. Można też włożyć tutaj na przykład doszyć rzepki, żeby ją połączyć, albo magnesy w środek. Tu już jest duże pole do popisu. Co zrobicie, tak wyjdzie. Ok, mam nadzieję, że było łatwo, szybko i przyjemnie. Oczywiście w razie pytań, komentarze do Waszej dyspozycji oraz moje social media, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok. Pamiętajcie, że na dole jest jeszcze takie cudowne serce, które pomoże w rozwoju kanału. Możecie tam mnie wesprzeć. A na teraz będę wdzięczna za łapkę w górę, subskrypcję kanału oraz naciśnięcie dzwoneczka, no bo jak wiecie, tutaj co tydzień jest nowy tutorial lub poradnik, na pewno nowy filmik co piątek. Więc dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!